Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego. Witam Was na kolejnym unboxingu kolejnego modelu, kolejnej wersji można powiedzieć modelu Focke-Wulfa 190. Prezentowałem też przed chwilą modele, zestaw dodatków żywicznych do Focke-Wulfa 190D, również od IBG, już w technologii 3D drukowane. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy model, powiem Wam, ponieważ jest to model, późna wersja już Focke-Wulfa 190. Tutaj można zauważyć nawet po samej grafice różnicę między poprzednimi modelami 190 Dora. Ale to jest bardzo ciekawy model ze względu na to, że to jest model produkowany w Marienburgu, czyli w Malborku, pod Malborkiem. I te modele, powiem Wam, jeżeli ktokolwiek był w miejscowości Stutowo, czyli dawniej Stutthof, gdzie był główny obóz koncentracyjny Stutthof i który posiadał wiele podobozów, to na pewno zwiedzając lasy w okolicach Stutowa, to był potężny, posłuchajcie, obóz koncentracyjny, na pewno zauważył pozostałości po halach, albo jeszcze powinny zostać nawet hale montażowe z potężnymi prowadnicami w środku na łańcuchy. I posłuchajcie, te modele samolotów, ten model, jak i również zdaje się, że dorniery były też również składane przez więźniów Koncentracjonlager Stutthof. Były składane, posłuchajcie, przez no, niestety obywateli polskich, niemieckich, Kaszubów, tak samo więzionych w obozie Stutthof, czyli obecnie polskiego Stutowa. Składali właśnie modele bombowców, modele samolotów myśliwskich, między innymi właśnie Focke-Wulfa, tej późnej wersji z fabryki pod Malborkiem, czyli pod Marienburgiem. Tam było też lotnisko, w tej chwili z tego co się orientuję, w Malborku tam jest już osiedle, ale jest też muzeum właśnie w Malborku ukazujące właśnie, gdzie to lotnisko było, skąd startowały te samoloty. One były tam produkowane pod sam koniec wojny. Dzisiaj w bardzo ciekawy, z bardzo smutną historią model samolotu chcę Wam zaprezentować, więc jeżeli będziecie w Stutowie, to między Stutowem a Stegną znajdziecie na pewno pozostałości w lasach, idąc lasami, znajdziecie pozostałości właśnie, ewentualnie nawet powinny zostać ze dwie hale, w których właśnie składano niemieckie samoloty, składane były przez więźniów obozu koncentracyjnego. I na pewno tam jest bardzo dużo, niestety może być jeszcze ofiar tego obozu. Całe szczęście z obozu niewiele już zostało, ale w każdym razie dobrze. Teraz posłuchajcie, zaglądamy do pudełka tego modelu. No i cóż, na pierwszy ogień, standardowo, jak to u mnie, instrukcja. I tu bardzo doceniam IBG za to, co zrobili na początku tej serii. Tu mamy mini taką monografię w języku angielskim i w języku polskim, jak i również wydane są też PDF-y przez IBG dotyczące właśnie modeli Dora. Ile było tych modeli i dlaczego powstała wersja D. Tu jest też wspomniane o tym i powiem Wam, tu jest dla mnie taka kompletna, powiem Wam, ta instrukcja jest kompletna, bo w innych modelach niestety brakuje mi takiej mini historyjki danego modelu, tak, jakiejś mini monografii, ewentualnie opisu niektórych modeli, że ten model był tu i tak dalej, do tego służył, był gdzieś tam produkowany, albo, no nie musi być wszystko, ale w każdym razie powiem Wam, brakuje mi często w modelach, doceniałem takie informacje w modelach na przykład Hasegawy, czy producentów typu Matchbox, gdzie była zawsze jakaś historia, którą ja sobie dzięki słownikowi angielsko-polskiemu, polsko-angielskiemu tłumaczyłem to i wiedziałem, jaki model sklejam.
a nie było wtedy internetu. Na drugiej stronie mamy zawartość pudła, w jakich ilościach dane ramki też występują. Mamy tutaj kolejną ramkę R z klapą tutaj silnika, jak i również karabinów. No i mamy poszczególne elementy właśnie. Zobaczymy, którą wybieramy, bo tu mamy jedną i tu mamy drugą ramkę. Widzicie, tu są właśnie te osłony. Mamy też ramkę z przezroczystymi elementami. Następnie mamy początek już instrukcji i jak malować silnik, wnętrze kabiny, zbiornik z paliwem, kołpaki, podwozia, golenie podwozia, jak i również samo śmigło. Mamy tutaj pełną listę kolorystyki farb od Vallejo, Hatake, Life Color, Mr. Hobby, jak i również AK Interactive. Kolejne kroki, etapy sklejania, malowania na przemian pewnych elementów, jak kalkomanie, w które miejsce wmontować, który element na przykład do danej wersji wyciąć, ponieważ nie odpowiada on tej wersji, jak złożyć przede wszystkim. Tu mamy na żółto będą, właśnie, na żółto są zaznaczone elementy fototrawione i tu podobno składając skrzydła z kadłubem trzeba dobrze najpierw przypasować tą blaszkę podobno. Ja jeszcze nie jestem na tym etapie. W każdym razie trzeba uważać właśnie przy wklejaniu tej blachy. Tutaj tak samo mamy w kadłubie kolejną blachę i trzeba najpierw złożyć, poskładać, zobaczyć, czy damy radę to włożyć w tej kolejności, jaka jest w instrukcji, czy też nie. Bardzo fajnie jest też, że tutaj mamy dodatkowy taki element, jakim jest korba do odpalania silnika. Mamy też dodatkowy, tutaj proszę zobaczyć, element A19, którego nie było w poprzednich wersjach. Tu chodzi o tą właśnie klapę. Tu jest dodatkowy taki element i tą korbą można w wersji takiej lotniskowej po prostu zostawić tą korbę przy otwartej kabinie po prostu i mechanik będzie odpalał silnik, tak? Kolejne kroki, posłuchajcie, to już Wam pozostawiam, będziecie się bawić z tą instrukcją, odpowiednio sobie ją składać. Też trzeba pamiętać zależy jakiej opcji schemat. Tu mamy ten schemat kładzenia, posłuchajcie, jak ono się nazywa, kabla antenowego, a tu mamy część Focke-Wulfów, jakie do tej pory wydało IBG. Techniczne kalkomanie, gdzie nakleić, następnie gdzie nakleić kolejne kalkomanie. I zwróćcie uwagę jedną rzecz. Tu mnie zastanawia taka rzecz, że na przykład te modele na malowanie, że tu jest najprawdopodobniej ten model był pomalowany jednobarwnie, następnie naniesione na niego zostały kamuflaż. Zwróćcie uwagę, że ten biały pas jest zamalowany. Czyli było wszystko oznaczenie ładnie naniesione, a dopiero później pomalowano jakieś ciapki, tak? Ten kamuflaż taki, powiedzmy, na samym kadłubie. Tu aż są 3 kolory, trzeba uważać przy malowaniu. I tu mamy, posłuchajcie, maj 44, Flensburg, maj 45, koniec wojny. Posłuchajcie, bardzo fajny, ciekawy model. Tuż dosłownie w maju zostały wypuszczone z fabryki. Czy one walczyły? Ciężko mi jest powiedzieć. Mamy 3 malowania, 3 oznaczenia, praktycznie identyczne. Tu jest ciekawe to malowanie, ponieważ tu mamy jednobarwny zielony kamuflaż naniesiony na standardowo pomalowany model właśnie w ten taki lotniczy spodni kolor, jak malował Luftwaffe swoje samoloty. Dobra, tyle na ten temat. Pokazywałem Wam też poprzednio, że są zestawy żywiczne, rury wydechowe, fotelik, jak i również klapy do lądowania oraz oczywiście bardzo potrzebny zestaw masek do chociażby samego malowania szyby kabiny. Teraz się zastanawiam, bo oglądaliśmy te rzeczy już wielokrotnie, więc myślę, że aż tak nie będę szalał teraz z otwieraniem. Ten model już wielokrotnie prezentowałem, więc sobie teraz obejrzymy go tylko przez folię.
Tak, są te same ramki, które poprzednio oglądaliśmy, a może jednak pootwieram, posłuchajcie, nie ma to tamto. Może jednak wezmę nożyczki. Już do moich widzów pędzę. Jak ktoś oglądał, to wie, co to za piszczek tak robił. No, powiem wam, dlaczego to nie są, bardzo proszę. Siup, zjeżdżamy. Tak prezentują się rury wydechowe. Nie najlepiej w porównaniu z żywicznymi, nie mają tutaj otworów, po prostu technologia tego typu, więc powiem wam, że ja na pewno będę posiadał te rury wydechowe, żeby nie wiem co się działo. Tak, mamy ramkę, posłuchajcie, która to jest ramka? Z jak Zorro i tu mamy elementy silnika. Bardzo ładnie on jest wykonany, ale powiem wam, że jednak w momencie, kiedy pojawiły się właśnie rury wydechowe, o tych mówię, które prezentowałem, no to nie ma to tamto, te rury są moje już. Tak, to nie zabrzmiało, tak zabrzmiało. Czasami tak bywa. Kalkomania, posłuchajcie, ze znakami tymi technicznymi, oznaczeniami, jak i również kalkomanie do kokpitu. Pamiętacie, że tam taki ząbek wycinamy. Pod spodem są kalkomanie. Kurka wodna nie można otworzyć, ale to już posłuchajcie. Troszeczkę zaśniedziałe blaszki. Widać, że chyba one były wcześniej robione. I tu mamy, proszę bardzo, 72531 do 50 numeru, a to jest numer 72532. Szkoda, że one, powiem szczerze, nie wychodziły po kolei, te numery. Dobra. Kolejna ramka. Tym, co oglądali, to już oczywiście będziecie mieli wszystko w katalogu IBG, jak i również będą linki do innych, posłuchajcie, poprzednio będą w tym rogu znajdowały się tu na górze, jak i również tu na dole. Będą linki do filmów z innych po prostu Focke-Wulfów. Tak prezentuje się kolejna ramka. Jest to ramka K. Powinienem ją tak naprawdę w ten sposób zaprezentować. I tu mamy, widzicie, żeby tą korbkę należy włożyć, to tu trzeba rozwiercić. Bardzo doskonały detal, powiem wam, naprawdę wow, trzeba zrobić. Zero skurczów, żadnych zapadnięć, przynajmniej do tej pory z żadnym modelu Focke-Wulfa nie zauważyłem skurczu. No detal jest niesamowity. Chyba dostał, tak? IBG chyba dostało nagrodę za ten model. Bierzemy kolejną ramkę. To jest ramka J, jak Jasia. Kto zna Jasię, ten wie. Super jest ten detal, powiem wam. Wow. W życiu by człowiek takim tym ryflem, takim kółkiem do ryflowania, powiedzmy do nitowania, który kolega sobie dokupił. Nie da się tego tak zrobić po prostu. No nie wiem. Od wewnątrz tu mamy część, którą zamalowujemy. No chyba tutaj trzeba, ile tutaj blacha nie wchodzi, z tego co pamiętam, to tutaj trzeba byłoby to zaszpachlować, o ile tu nic nie wkładamy. Ale jest to część widoczna, jeżeli mamy wysunięte podwozie. Dobra. Szybki sobie chyba darujemy. Kadłub. O właśnie, to jest bardzo ważne. To jest znana też mi dobrze ramka E. I osobom, które dłużej subskrybują mój kanał, też na pewno znają tą ramkę.
No i też niesamowity detal. Już widziałem kilka ładnych warsztatów, osoby, które sklejały model Focke-Wulfa, tego właśnie od IBG, D9, no to są zachwycone, ale nie jest to prosty model. To trzeba powiedzieć, że troszeczkę trzeba przy nim pogłówkować i w odpowiedniej kolejności ten model sklejać. Efekt końcowy jest powalający, powiem wam. Jeżeli się przyłożymy, nie robimy tego na wariata, to jest co oglądać efekt końcowy, ale to, przepraszam, i tutaj, wiecie co, te nożyczki to chyba zaraz gdzieś wylądują i to bez spadochronu, tak żeby już więcej w rękę nie wchodziły. Tu mamy ramkę B, standardowa ramka tak samo do wszystkich Focke-Wulfów. No i tu bardzo ładnie wykonane koła z napisami, osłony goleni, jak i również tu poszczególne elementy. Niektórych używamy, niektórych nie używamy. I wow. Kabinka. Część kabiny oczywiście, tak? Stateczniki, zbiorniki, lotki. Od drugiej strony. Jest to naprawdę IBG przyłożyło się i to mocno. Tylko pogratulować po prostu grafikowi. Tutaj jest kto inny zajmuje się projektowaniem samolotów. A zaraz powiem, zobaczymy kto. Przemysław Głogowski. O, gratulacje panie Przemysławie. Zaprojektowany model jest rewelacyjny. I tu sobie fotelik, właśnie. Gdzie jest fotelik? Tu jest fotelik. Właśnie, bardzo dobrze, że mamy fotelik. Nie, wiecie co to jest obciach, żebym ja miał takie dziadowskie nożyczki. Kurwa, kto je wyjął? Skąd je ktoś wydłubał? Różne osłony, nie wszystkich używamy oczywiście, trzeba patrzeć na instrukcję i to jest ramka w ogóle A. No i szukamy fotelika. Tu mamy zbiorniki różnego typu na paliwo, uzbrojenie, mocowanie silnika, korba, nie mylić z bohaterką filmu. I tu jest, proszę zwróćcie uwagę, fotelik plastikowy, który jest, no nie jest głupi, ale powiem wam, że w tej chwili no to bidula jest. Przy foteliku, posłuchajcie, tym żylicznym, no co tu dużo gadać, no. No bidula, no. Bida, panie. Więc powiem wam, jeżeli możecie sobie pozwolić na zakup tego elementu, to powiem wam, że nie ma się nad czym zastanawiać. Po prostu taki element dobrze posiadać, żeby chociaż dla samego siebie być pewnym, że ten fotelik jest czadowy. A kto już skleił, no szkoda, że to się dużo wcześniej nie pojawiły, te zestawy, bo pewnie niektórzy o ja pierdzią, nie mam. Ale może to spowodować, że po prostu ktoś się będzie chciał jeszcze jeden model skleić, albo wszystkie modele, żeby mieć po prostu kolekcję Focke-Wulfów D9. Przynajmniej ze 4 sztuki. I ostatnia, Marienburski, właśnie ramka R do wersji z właśnie, posłuchajcie, tym się różni Dingsem. Zaraz wam pokażę, gdzie to jest. Czekajcie. No nie, dobrze, bo się znowu film zrobi. Rewelacyjnie wykonane. To jest właśnie do wersji z Malborka. Z fabryki malborskiej, tak? Późna wersja, już finalna wersja, posłuchajcie, całego Focke-Wulfa 190 z późnej produkcji. Bardzo ładna maszyna.
Widzicie, że lata na froncie nad Niemcami już, tak. Mamy tutaj Hawker Tempesta, chyba z tego co pamiętam. Ścigają się. Szturmowy brytyjski samolot i powiem Wam, że dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że ten unboxing Wam się podobał. Krócej nie da się po prostu, powiem Wam, pewnych modeli zrobić, bo trzeba coś ten model dobrze pokazać, zaprezentować i porównać, wskazać pewne elementy. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Modele są w ofercie, całe zestawy, jeżeli chodzi łącznie z, posłuchajcie, dodatkami żywicznymi od IBG do modeli Focke-Wulfa 190D od firmy IBG. Bardzo dziękuję, zachęcam do komentowania, zachęcam do lajkowania i oczywiście do subowania mojego kanału. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.